Hej kochani, z tej strony SKB Patty i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam zawody, na których byłam. Były to Belayla Evening. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałam, zwykle. Była to już czwarta edycja Belayli, jednak była to pierwsza edycja, na której byłam. Odcinek może być trochę krótszy ze względu na to, że ja praktycznie nic nie nagrywałam. Zawody zorganizowane były w miejscowości Radlin. Do okolicy Radlina przyjechaliśmy już dzień wcześniej, żeby nie jechać rano tyle godzin. W miejscowości mamy około 3 godzin, tak mniej więcej. Fajne było to, że była informacja, że osoby ze stoiskami mogą przyjechać już wcześniej, była konkretna godzina, żeby się nie spóźnić i tak dalej. My oczywiście byliśmy wcześniej i pomimo tego nie mieliśmy gdzie zaparkować, więc to był taki pierwszy minus, bo też nie było informacji, gdzie można parkować, jak wygląda parking. I tam, gdzie poprowadziła nas nawigacja, jak wjechaliśmy, było wszystko zajęte i później się okazało, że dopiero z drugiej strony budynku jest parking. Ale my zaparkowaliśmy jeszcze dalej, więc musieliśmy iść z 5 minut, żeby dojść do tego miejsca zawodu, czy do tej szkoły. Powiem Wam szczerze, że podobało mi się bardzo ułożenie tej hali, ponieważ ja z mojego stoiska miałam widok od razu na rozprężalnię i tu pod tym względem ta rozprężalnia była tak pół na pół, ponieważ jak byłam na innych zawodach, czy superior, to na rozprężalnię miały wstęp tylko i wyłącznie osoby, które zaraz będą startowały. A tutaj ta rozprężalnia była totalnie wolna i każdy mógł skakać kiedy chce i mimo że ja tego nie zauważyłam albo nie usłyszałam, to było na takiej zasadzie, że nikt nie musiał się rozćwiczyć przed zawodami, a pod każdymi innymi, na których byłam, trzeba było. Bo jak byłam na przykład tak jak mówię, jak byłam na superior, to była taka zasada, że te osoby, które zaraz będą startowały, muszą iść na rozprężalnię i się rozprężyć. A tutaj takiego czegoś nie było i w ogóle ta rozprężalnia nie była pilnowana w żaden sposób. Bynajmniej ja tego nie zauważyłam. Powiem Wam szczerze, że było bardzo dużo stoisk. Nie nagrałam Wam wszystkich, nagrałam może z 2 stoiska, tylko tak przeszłam. Była na pewno jedna osoba, która notorycznie mnie kopiuje i to tak kropka w kropkę. To jej oczywiście nie nagrałam. Było bardzo dużo osób, bardzo dużo osób w ogóle do mnie podchodziło, robiliście sobie ze mną zdjęcia, to było mega miłe, takie po prostu mega mnie to jarało. Możecie wszystkie zdjęcia zobaczyć w relacji na Instagramie, bo tam jesteście dodani. I na tych zawodach podchodziłam z takim nastawieniem, że będę się dobrze bawić, będę robić to, co chcę. I właśnie tym razem robiłam zdjęcia, bo bardzo chciałam podziwiać, że robienie zdjęć w ruchu, bo jednak jest to coś innego niż takie statyczne zdjęcia, kiedy wiecie, trzymacie konia i robię, załóżmy, zdjęcie Walaksowi albo Rose, nie? Tutaj macie przykłady moich zdjęć. I właśnie robienie zdjęcia w ruchu to jest jednak zupełnie coś innego. Musiałam kręcić, wiecie, żeby wycelować, żeby ten dobry moment złapać i tak dalej. Udało mi się to na niektórych zdjęciach. Na niektóre zdjęcia wyszły trochę średnio, bo wyszły rozmazane, albo totalnie złapała mi ostrość, załóżmy, na trybuny, a nie na tą osobę, która aktualnie skacze. Ale kilka zdjęć wyszły naprawdę bardzo ładnie. Tutaj wkleję Wam zdjęcia, więc napiszcie mi w komentarzach, czy Wam się w ogóle te zdjęcia podobają. Jestem bardzo ciekawa. I takim moim celem bardzo chciałabym w przyszłości robić takie sesje na zamówienie właśnie dla Was, czyli załóżmy 5 zdjęć plus rolkę na Instagrama, bo ja też bardzo lubię nagrywać, więc mogłabym Was nagrać, od razu bym zrobiła Wam edity, zamazałabym Wam twarz, więc niczym byście nie musieli się martwić i to byłoby moim zdaniem ekstra po prostu super, także napiszcie w komentarzu, czy Wam się taki pomysł spodoba i czy chcielibyście mieć taką sesję zdjęciową, gdzie ktoś robi Wam zdjęcia, nagrywa dla Was rolki na Instagram, plus do tego montuje je, czyli zakrywa twarz, robię efekty, już zwolnione tempo i tak dalej, bo ja uwielbiam to robić, bardzo lubię montować, jest to dużo pracy i dużo pracy kosztowało mnie to, aby się tego nauczyć, ale bardzo lubię to robić, więc napiszcie, czy chcielibyście taką rolkę lub zdjęcia ode mnie, mojego autorstwa, tak w zasadzie. Względem stoisk, moim zdaniem tych stoisk tak było za dużo stosunkowo do wielkości sali. Moim zdaniem ja bynajmniej tam, gdzie ja stałam, czułam, że mam mało miejsca i czuję się taka ściśnięta. Ale możliwe, że to przez to, że stanęłam w miejscu, nie wiem, możliwe jest to prawdopodobne. Jedyny plus jest taki, że nie staliśmy koło głośnika jak na poprzednich zawodach, bo na poprzednich zawodach właśnie staliśmy koło głośnika i prawie
ogłuchliśmy. Zawody wspominam bardzo dobrze, te Belaja były naprawdę bardzo fajne, bardzo dużo osób było. Myślę, że ze względu na to, że więcej osób mieszka w dolnej części Polski, te, które bynajmniej mnie może oglądają, bo dużo więcej osób do mnie podchodziło i na przykład robi się ze mną zdjęcie, tak jak już wcześniej wspominałam, co było do mnie bardzo miłe. I bardzo podobały mi się, załóżmy, przeszkody, były ładnie ozdobione tak różowo, fioletowo, bardzo kocham te kolory, więc było to dla mnie bardzo takie cieszące oko, po prostu ładnie była cała ta sala udekorowana. Żałuję, że nie zrobiłam sobie zdjęcia na takiej girlandzie, nie wiem jak to się nazywa tak w zasadzie, ale było to bardzo ładne i żałuję, że nie zrobiłam żadnych tam fotek, bo myślę, że wyszłyby bardzo ładne. Na zawodach byliśmy od około 9, 8:49, myślę, że do 13, chyba do 13 byliśmy, także mam nadzieję, że na jakieś zawody uda mi się zostać do samego końca, bardzo bym chciała, ale jakoś nigdy nie jesteśmy w stanie dotrwać do końca, bo jednak teraz musimy wracać do domu i też czeka nas po prostu długa droga, bo 3 godziny z Warszawy to wracaliśmy około 5-6 godzin i tak dalej, także no, bardzo lubię jeździć na zawody i mam nadzieję, że będę jeździć jeszcze częściej na jakieś zawody. Możecie mi napisać w komentarzu również, czy planujecie jakieś zawody, tak w okolicach, tak w zasadzie do Warszawy jestem w stanie dojechać, więc jakby były jakieś takie naprawdę fajnie zorganizowane przez jakieś takie osoby pewne, to możecie mi napisać w komentarzu, ja zobaczę profil. Aktualnie pytacie mnie, czy jadę na kolejne zawody. Wybieram się prawdopodobnie na Sawaki Evening. We Wrocławiu one będą organizowane, więc bardzo blisko mnie. Więc mam nadzieję, że właśnie tam się zjawi i też, że te zawody w ogóle się odbędą. Bo będzie to chyba pierwsza edycja tych zawodów. I powiem Wam jeszcze tak na koniec w zasadzie, że moim celem na następny rok jest wystartowanie w jakichś zawodach, także mam nadzieję, że jakoś przez następny miesiąc, 2 zacznę się w jakiś sposób rozciągać, ćwiczyć, żebym mogła wystąpić na jakichś zawodach, bo jest to po prostu moje marzenie tak naprawdę, żeby wystąpić w jakimś konkursie i może go nawet wygrać, to jest już takie trochę bardziej nierealne, ale no nie wiem, nie wiadomo. Ale bardzo chciałabym wystąpić właśnie na jakichś zawodach i po prostu nie bać się, bo ja mam takie poczucie w sobie lęku, takiego strachu, nie wiem dlaczego. I ja też no nie wiem, jest to dziwne, ciężko mi to opisać, ale mam nadzieję, że w końcu jakoś się przemogę i w końcu wystartuję na jakichś zawodach, bo bardzo bym chciała. Możecie mi napisać, czy byliście na tych zawodach lub planowaliście być, ale jednak nie udało Wam się przyjechać. Także dziękuję Wam bardzo ślicznie za obejrzenie, no i co, mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Także do zobaczenia. Także pa!